To jest moja kanonierka, ona jest taka piękna. Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na, myślę, że wyczekiwaną recenzję, a konkretnie recenzję zestawu 75354 Kanonierka Gwardii Coruscant. Mamy oczywiście grafikę LEGO Star Wars, klasyczne informacje oraz klona, który jakby pokazuje nam, że zestaw jest związany z wojnami klonów. Na pudełku mamy zaprezentowaną oczywiście naszą kanonierkę, wszystkie minifigurki. Oczywiście jest to kanonierka Gwardii Coruscant, więc z tyłu też jest Coruscant, nawet mamy tutaj budynek Senatu. Z tyłu pudełka mamy zaprezentowaną również naszą kanonierkę, tylko w sumie z takiej innej perspektywy, tutaj już ona wylądowała, figurki z niej też wysiadły. Poza tym mamy pokazane wszystkie 5 funkcji bawialnych, klasyczny odnośnik do strony LEGO Star Wars, znaczek Disneya, no wiadomo, znaczek LEGO Star Wars. Zestaw zawiera 10 woreczków. Tak jak zwykle w wypadkach większych zestawów, instrukcja jest zapakowana w taką kopertę. W środku dostajemy jedną instrukcję. Poza nią jest też taki mały arkusz z naklejkami. A tutaj coś specjalny dla pierwszej osoby, która ogląda, jak pokazuje instrukcję. Jest to kod kreskowy, po którego zeskanowaniu dostaniecie 20 punktów na swoje konto LEGO VIP. Albo raczej teraz już LEGO Insiders. Więc kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli udało Ci się dostać te 20 punktów, to koniecznie napisz w komentarzu. Wracając jednak do samej instrukcji, na okładce mamy klasyczny render, no klasyczny od jakiegoś czasu, render naszego zestawu. Na końcu instrukcji mamy też pokazane inne zestawy z tej fali. Macie tutaj też ducha, którego recenzja jest już na kanale. Link w prawym górnym rogu. No i na koniec Robercik. Kto oglądał ostatnią recenzję ducha, no to wie, o co chodzi. Sheev Palpatine przeszedł drogę z senatora Naboo do kanclerza aż do imperatora. Był następcą wielkiego kanclerza Valorum. Figurka jest tutaj ubrana w klasyczną dla Palpatina czerwoną szatę. Pojawiał się on w niej na przykład w Wojnach Klonów, Zemście Sithów i Ataku Klonów. To, co rzuca się w oczy, to to, że nasza minifigurka nie dostaje nóg, tylko taki oto element sukni, albo raczej tych jego szat. Jedyne, co mi w całej figurce nie pasowało, to jej włosy, więc zamieniłem sobie je na takie, które miała poprzednia wersja. Warto też wspomnieć o bardzo fajnie nadrukowanej główce. Tutaj 4 wersje tej figurki, 2 twarze z dodanymi włosami i 2 twarze z oryginalnymi. Kolejnym minusem poza włosami jest też to, że nasza figurka nie dostaje jakiejś takiej peleryny albo czegoś na barki, tak jak miała to poprzednia wersja, no i tak jak miał Palpatine na przykład w Wojnach Klonów. Tutaj widzicie jeszcze inną wersję Palpatina, również z Zemsty Sithów. Jest to akurat taki mniej klasyczny dla niego ubiór i wydaje mi się, że też mniej oficjalny, ponieważ nie występował on nigdzie w nim w Senacie, tylko po prostu w swoim gabinecie. No i wtedy oczywiście jak hrabia Dooku i Grievous go porwali. Następnie mamy Padmę Amidale, czyli wszystkim dobrze znaną senator z Naboo oraz tajną żonę Anakina Skywalkera. Minifigurka jest w stroju, w którym zazwyczaj pojawiała się w Wojnach Klonów. Jest on całkiem fajnie zrobiony, jest to oczywiście ta charakterystyczna kamizelka. Są też ważne dla tej minifigurki włosy oraz 2 twarze. Szkoda jednak, że te twarze są niecharakterystyczne dla Padme, tylko były już u wielu innych figurek, a nawet w Star Warsach u Jyn Erso. Jeszcze jednym minusem jest to, że minifigurka nie ma nic na nóżkach. Z tego powodu ja dałem jej dual moldy i uważam, że prezentuje się o wiele lepiej. Tutaj macie jeszcze rzut oka na poprzednią wersję Padme z 2013 roku. Jest to wersja z Ataku Klonów, ale chodzi mi głównie tutaj o tą główkę. Była ona specjalnie robiona pod tą postać i uważam, że pasuje do niej o wiele lepiej. Klon z Gwardii Coruscant. Jednostka ta służyła nie tylko na Coruscant, nie tylko tam pilnowała porządku, ale często klony te towarzyszyły senatorom podczas różnych misji pokojowych. Pani senator? W razie kłopotów proszę nas wezwać. Tak, komandorze. Klony te
wyróżniały się czerwonymi malowaniami na zbrojach. Minifigurka oczywiście zrobiona jest na stylu klonów 2020, czyli na takim, w którym po prostu pojawia się teraz większość klonów, które dostajemy od LEGO. Dostaje on też oczywiście hełm z dziurkami i ja uważam akurat, że te dziurki są tutaj jedynym minusem tej minifigurki, ponieważ jest ona zrobiona i odwzorowana bardzo ładnie, jedyne te dziurki na hełmie właśnie trochę go niepotrzebnie poszerzają. Nie zrozumcie mnie źle, akurat ten hełm bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o same nadruki. Jest tutaj oczywiście klasyczny wizjer i bardzo fajnie zrobione są te czerwone malowania. Chodzi mi tutaj o sam odlew hełmu. Wiem, że często piszecie w komentarzach, że strasznie się czepiam tego właśnie elementu, no ale popatrzcie teraz na zbliżeniu, o co mi chodzi. Od przodu dziury te po prostu strasznie poszerzają ten hełm, przez to dziwnie on wygląda w stosunku do ciała minifigurki. Jeśli patrzymy zaś od boku, to mamy też taką odstającą wielką ciemną dziurę, więc akurat to jest taki minus tej całej minifigurki. Jeszcze szybkie słowo o uzbrojeniu. Oczywiście nasze klony dostają krótkie, klasyczne legowe blastery, ale według mnie figurki prezentują się o wiele lepiej z customowymi, na przykład DC-15S albo DC-15A. Warto też wspomnieć o główce, jest ona akurat klasyczna dla klonów, w sumie też od 2020. Tutaj widzicie Shock Troopera obok swojej najstarszej wersji z 2007 roku. Minifigurka oczywiście też ma podobne czerwone malowania, jest jednak zrobiona na zupełnie innym designie i zupełnie innym moldzie hełmu. Nie ma ona też nadrukowanych nóżek, więc myślę, że naprawdę widać tą różnicę 16 lat. Kolejna wersja Shock Troopera to ta z 2014 roku. Jest ona już trochę bardziej zbliżona do tej najnowszej, są tutaj nadrukowane nóżki oraz podobny mold hełmu, podobny, no bo też inny, jeszcze ten nawet trochę lepszy, bez dziurek. Jest ona obecnie najdroższą wersją klona z Gwardii Coruscant i pojawiła się wyłącznie w jednym zestawie, tylko że w 2 sztukach. Największe różnice, tak jak wspominałem, mold hełmu, poza tym stara wersja dostaje jeszcze czerwone rączki oraz czarny pas, no i oczywiście jest zrobiona na zupełnie innym stylu, czyli na animated. Dalej mamy klona, którego dosłownie nikt nie lubi, może z wyjątkiem mnie i kilku innych osób. Jest to oczywiście dowódca Gwardii Coruscant, klon Commander Fox. Pojawił się on w wielu ważnych wątkach wojen klonów, m.in. aresztowaniu Ahsoki oraz zastrzeleniu Fivesa, który był podejrzany o spisek. Głównie dlatego właśnie ta postać jest znienawidzona przez fanów. Przysięgam, generale. Nie ruszaj się, żołnierzu! Nie ruszaj się! Nie rób tego, żołnierzu! Pierwszym złym odwzorowaniem kolorów ze strony LEGO są nakolanniki. Prawdziwy Fox ma je czerwone, klon z Gwardii białe, no i LEGO też je tutaj zostawiło z niewiadomej przyczyny białe. Następnie zbroja na torsie. Jest biały element jakby na tym elemencie zbroi na klatce piersiowej, no i niżej mamy też biały element. I ten element jest biały, ale u klona z Gwardii Coruscant, a u Foxa powinien być czerwony, więc też LEGO to zostawiło. Kolejnym takim minusem tej minifigurki jest to, że nadruk na torsie nie jest taki biały, po prostu czysty biały, tylko taki lekko aż przechodzący w różowy, ponieważ tak jest to niestety z tymi drukarkami LEGO, że jak drukują jaśniejszy kolor na ciemniejszej części, to wychodzi z tymi odcieniami różnie. Co do hełmu, nie będę się jakoś strasznie czepiał, jest on całkiem dobrze zadrukowany, no te nadruki też są trochę takie różowe, ale nie jest tak źle. Tutaj też nie będę się czepiał tego moldu, no bo wiadomo, że musi mieć dziurki, żeby włożyć mu daszek. Jedynym minusem tutaj jest to, że daszek jest szary, a nie czarny, a wiemy, że LEGO już kiedyś wypuszczało nam czarne daszki i prawdziwy Commander Fox również posiadał czarny, więc trochę dziwne, że nie zdecydowali się na danie tutaj tego elementu. Na koniec warto wspomnieć o jego akcesoriach, albo o jednym akcesorium, którego w sumie nie ma. Oczywiście mam tu na myśli kamę. Jest ona nadrukowana, no i w sumie tyle. Szara kama, albo taka bardziej czarno-szara z czerwonym paskiem, tylko to po prostu powinien być element materiałowy. No ale ktoś w LEGO gdzieś tam ostatnio się tłumaczył, że nie dają tych kam po prostu, żeby dzieci mogły się tym lepiej bawić i wtedy
łatwiej usadzić minifigurkę. Pod hełmem dostajemy niestety twarz zwykłego klona, a szkoda, bo w sumie liczyłem chociaż na jakąś specjalną minę, ewentualnie jakiś zarost. No ale nie będę się też tak strasznie czepiał, no bo twarzy Foxa nigdzie nie było w Wojnach Klonów. Ogarnia wszystko. Jako bronię nasz Fox dostaje takie oto dwa wielkie pistolety. Są one prawdopodobnie wzorowane, albo raczej nie wzorowane, tylko mają przypominać w tym wypadku pistolety DC-17. No ale te pistolety też są dawane Mandalorianom, więc trochę bez sensu. LEGO kiedyś miało bardzo fajny mold właśnie na te DC-17. Nie były one idealnie odwzorowane, ale były w sumie jak zwykłe pistolety, tylko bez celowników. No a zamiast tego dostajemy tutaj takie oto wielkie właśnie te blastery. Od razu po zakupie zestawu ja mojego Foxa zmodyfikowałem. Dałem mu czarny daszek, kamę oraz customowe pistolety z Clone Army Customs. Uważam, że figurka dalej nie jest idealna przez te nie do końca dobrze wzorowane nadruki na torsie i nóżkach, ale i tak wygląda lepiej. A teraz widzicie, jak minifigurka powinna wyglądać. Widzicie legowego Foxa obok Foxa z Clone Army Customs, któremu tam jeszcze dałem kamę z Cape Cantina, no bo te z Clone Army Customs są akurat średnie, oraz pistolety z Brick Arms. No i uważam, że poza tym, że minifigurka ma oczywiście o wiele więcej szczegółów i nadruki 360 stopni, no to najważniejszą częścią jest chyba ładniejszy element daszka oraz po prostu dobrze odwzorowane nadruki na torsie i nóżkach. Ja myślę, że między tymi dwoma figurkami naprawdę widać dużą różnicę. A tak oto wygląda złożony zestaw. Republikańska kanonierka, statek typu LAAT. Jest ona tutaj dostosowana pod Gwardię Coruscant, jest ona w jej barwach. Pojawiła się dosłownie raz w Wojnach Klonów. Wtedy właśnie senator Amidala była z misją, żeby przywrócić na planecie Scipio niezależność banków. Jak to wyszło, wszyscy dobrze o tym wiemy. Jednak LEGO tutaj trochę dziwnie zrobiło z doborem minifigurek, ponieważ zamiast komandora Torna mamy Foxa, Padme jest w innym stroju, a zamiast Rasha Clovisa mamy Palpatina. Od przodu mamy dwa charakterystyczne dla kanonierek działa. Dalej coś, co mocno się rzuca w oczy, jest to taki oto panel z logiem Republiki. Jest to oczywiście naklejka i możemy też to sobie podnieść, no ale niestety w środku nic nie ma. Dalej mamy środek i trochę miejsca dla minifigurek. Mamy też tutaj całkiem fajny mechanizm zasuwanych drzwi. Następnie mamy skrzydło. Na jego końcówce jest taki oto stot shooter, albo raczej nawet dwa. A na górze skrzydeł dwa charakterystyczne dla kanonierek silniki. Tutaj macie jeszcze rzucoka na te silniki od tyłu, jest tutaj też takie działo oraz odsuwana klapa. Warto też wspomnieć o rączce, dzięki której możemy sobie podnieść naszą kanonierkę. Niestety jej środek ciężkości jest bardziej z tyłu niż z przodu, przez to idzie ona tak po prostu w dół z tej strony. Od dołu kanonierki nie mamy żadnych ślizgaczy ani tego typu elementów. Ja je sobie zamontowałem, no i jeszcze na potrzeby filmu wpiąłem takie oto klocki, żeby lepiej wam ją zaprezentować. No i na koniec mamy miejsca dla pilotów. Są tutaj oczywiście dwie charakterystyczne kopuły, dwie charakterystyczne szybki. Poza tym mamy tutaj też taki całkiem fajny szczegół z logiem Republiki. Jest to oczywiście otwierane. Niestety LEGO nie dało nam tutaj żadnych pilotów, tylko komandora Foxa i jednego klona mamy tutaj po prostu włożyć. A powinno to wyglądać tak. Ja tutaj włożyłem właśnie dwóch klonów pilotów fazy drugiej. Jest to bardziej ta wersja z Zemsty Sithów niż z Clone Warsów, no bo tych Clone Warsowych dostaliśmy tylko w wersji 501.
Tak się prezentuje kanonierka z 2023, wersja Gwardii Coruscant, obok zwykłej kanonierki, która jest od niej o 10 lat starsza. Jak widzicie, moja tam z tyłu jest na półce podwieszona, więc nie chciało mi się za bardzo jej zdejmować, ale myślę, że i tak dobrze możecie je sobie porównać. Poza kanonierką Gwardii dostaliśmy jeszcze jeden statek Shock Trooperów, konkretnie była to kanonierka policyjna z 2014 roku. Podsumowując, myślę, że zestaw jest prawie idealny dla fana Wojen Klonów. Mówię prawie, bo niestety mamy tutaj kilka jakichś takich rzeczy, które przynajmniej mnie irytują w tej konstrukcji, na przykład jak ta odstająca klapa z logiem Republiki. No ale konstrukcja jest całkiem przyjemna i myślę, że dobrze będzie wyglądać na półce. Co do minifigurek, mamy tutaj ich bardzo fajny dobór. Niestety, tak jak wcześniej wspominałem, mamy tutaj wiele takich rzeczy, które są po prostu albo średnio odwzorowane, albo tak sobie wyglądają. Napiszcie koniecznie, czy wy kupujecie ten zestaw, co o nim uważacie, a ja się już z wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I na razie. To jest moja kanonierka, ona jest taka piękna. To jest moja kanonierka, ona jest taka piękna. Ona jest taka piękna, to jest moja kanonierka.